Witam serdecznie, z tej strony Rita. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić makowiec japoński, idealny na święta. Jest on z jabłkami, bakaliami i polewą czekoladową i szybko się go robi. Zapraszam do oglądania. Kochani, makowiec ten jest po prostu tak pyszny, jest wilgotny, puszysty, jest po prostu idealny. Polecam gorąco. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga znajduje się na dole w opisie tego filmu. Krok pierwszy. Ciasto. 200 g zmielonego maku zalewamy wrzącą wodą. Zalewamy, aż woda całkowicie przykryje mak. Pozostawiamy do całkowitego wystudzenia, a następnie przecedzamy przez sito o bardzo drobnych oczkach. Mak powinien być bardzo dobrze odciśnięty z wody. Dociskamy lekko. Przekładamy go do dużej miski. Ja tutaj, jak możecie zobaczyć, jeszcze sobie przecisnęłam go przez szmatkę. Wlewamy 130 g roztopionego i ostudzonego masła. To odstawiamy na chwilę i teraz ubijemy jajka. Do misy miksera wbijamy 5 jajek. Wsypujemy 200 g cukru. I ubijamy na najwyższych obrotach miksera 6 minut, aż masa zrobi się jasna i mocno puszysta. O proszę, jak pięknie się ubiły. Puszysty kogiel-mogiel. Przelewamy go do misy z makiem i masłem. Delikatnie mieszamy. Następnie wsypujemy 8 łyżek kaszy manny. 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Tutaj mam 3 jabłka średniej wielkości, starte na tarce o grubych oczkach. Wagi wyjściowej było 600 g, a po obraniu i starciu ich na tarce 320 g. Mieszamy. Dodajemy 100 g rodzynek. Ja tutaj mam 100 g rodzynek korynckich. Są to małe czarne rodzynki, które wcześniej namoczyłam we wrzącej wodzie. Poczekałam, aż ostygną i przecedziłam. Dodajemy 2 łyżki skórki pomarańczowej, kandyzowanej. Skórki nie namaczałam. 100 g posiekanych migdałów. Migdały mam tutaj bez skórki. A zamiast migdałów możecie dać orzechy włoskie. I 1 łyżeczkę ekstraktu migdałowego. Ok, kamera mi się wyłączyła. Ja dodałam ten aromat i teraz wszystko razem wymieszałam. I przekładamy to do tortownicy. Ja tutaj mam tortownicę o średnicy 24 cm, na dnie wyłożoną papierem do pieczenia, a boki wysmarowałam masłem i posypałam kaszą manną. Teraz tutaj przelewamy masę, trochę ciężka ta misa. Wyrównujemy lekko, nie musi być dokładnie. I wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez 50 minut do tak zwanego suchego patyczka. Taram! I gotowy! Zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Zanim wyjmiemy ciasto z tortownicy, okrawamy delikatnie nożem przy brzegach. Delikatnie ściągamy opaskę tortownicy. Krok drugi. Polewa i dekoracja. Do rondelka przekładamy 100 g masła. Na niskim grzaniu kuchenki rozpuszczamy masło. Wsypujemy 100 g przesianego cukru pudru. - 50 g przesianego kakao. Oraz dodajemy 4 łyżki mleka. Dokładnie mieszamy. Pamiętajmy, aby tego nie zagotować. Tylko lekko podgrzewać do połączenia się składników.
Składniki mi się już połączyły i tak wygląda gotowa polewa. Polewę wylewamy na ostudzone ciasto. Delikatnie rozprowadzamy po powierzchni ciasta. I tak się prezentuje ciasto z polewą. Gdy polewa przestygnie, dekorujemy gwiazdkami cukrowymi. A na środek kładziemy płatki migdałów i jedną gwiazdkę cukrową. I tak oto prezentuje się makowiec japoński. Polecam gorąco. Na koniec zachęcam Was, kochani, do oglądania moich filmów na moim drugim kanale. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity i publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. A dlaczego zobaczyć Grecję? Ponieważ mieszkam w Grecji. Tak więc zachęcam, wejdźcie, zobaczcie sobie, może Wam się spodoba. Miam, miam. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i na koniec tradycyjnie przypominam o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. A kto dotrwał do końca tego filmiku, niech napisze w komentarzu makowiec japoński. Ja już się z Wami żegnam, pozdrawiam gorąco i życzę udanych wypieków. Cześć!